Cześć, z tej strony Eryk Hasiński. Zapraszam na prezentację kolejnego, ale wyraźnie innego od zaprezentowanych wcześniej serwera. Dziś na stole mamy Della PowerEdge R6515 i jest to pierwsza maszyna oparta o CPU AMD na naszym kanale. I jak zwykle omówimy to, w jakich wersjach dyskowych występuje, jakie mamy możliwości konfiguracji sprzętowej, do czego się nadaje, a dodatkowo podzielimy się kilkoma przemyśleniami na jej temat. Zapraszam. Jak duży jest to serwer? Jest to model 1U przeznaczony do szaferak 19 cali. Jeśli chodzi o długość, to mamy około 64 cm dla wersji 8x2,5 cala i 69 cm dla 4x3,5 cala i 10x2,5 cala. A bez dysków serwer waży około 16 kg. Dell w generacji 15 zaserwował nam dwa serwery 1U oparte na AMD EPIC. Ten przed nami jest tym mniejszym, z miejscem na jeden procesor, ale o procesorach pogadamy za chwilę i uprzedzajmy faktów. Zerknijmy na przód serwera. Niezależnie od wersji dyskowej, producentowi jak zwykle udało się zmieścić z przodu port VGA do monitora, włącznik, zwykłe USB 2.0, micro USB do iDraka, listek z serwis tagiem i uszy do montażu szyn. Tak samo jak w serwerach z prockami Intela, mamy opcję, by wyposażyć go w maskownicę odcinającą dostęp do dysków za pomocą kluczyka lub w jej bardziej funkcjonalną wersję z wyświetlaczem LCD i panelem, z którego możemy m.in. zmienić czy odczytać adres IP serwera. R6515 występuje w trzech wariantach: 4x3,5 cala, 8x2,5 cala i 10x2,5 cala. Zacznijmy od wersji na dyski 3,5 calowe. Nic niestandardowego, mamy 4 sloty na klasyczne duże dyski, ale jak najbardziej możemy w nich zamontować również SSD za pomocą adaptera, podobnie jak małe wysokoobrotowe dyski HDD. Zależy się od tego, czy dołożymy kontroler sprzętowy, czy pozostaniemy na zintegrowanym. Mamy dostęp do dysków SAS i SATA albo tylko SATA. Wersja 8x2,5 cala z kolei pozwala nam na zamontowanie większej ilości mniejszych dysków. Planujecie w firmie korzystać jedynie z dysków SSD albo głównie z dysków SSD i nie potrzebujecie dużych HDD-ków, to jest to zdecydowanie lepsza opcja. I mamy topowy wariant 10x2,5 cala, najciekawszy, bo dostępny zarówno z klasycznym kontrolerem RAID dla dysków SAS SATA, ale również w wersji na dyski NVMe podpinane transparentnie. A nawet możemy zrobić konfigurację hybrydową, gdzie z 10 slotów 8 będzie wspierać zarówno dyski NVMe, SAS i SATA, a 2 z nich dodatkowo tylko NVMe. A taka konfiguracja może bardzo fajnie zagrać, jeśli na serwerze ma być postawiony chociażby Proxmox. Możemy wtedy wsadzić kontroler SAS SATA HBA i na przykład 4 dyski wolniejsze, obok 6 dysków NVMe, a w Proxmox potworzyć różne pule z myślą o różnej wydajności lub wykorzystać NVMe jako cache do macierzy z HDD czy zwykłych SSD-ków. Wracając do kontrolerów. W serwerze możemy zamontować w specjalnym slocie w środku jeden z 5 wariantów. Z myślą o ZFS-ie możemy sięgnąć po H330, który co prawda potrafi pracować w trybie RAID 1, 5 i 10, ale również w trybie HBA, czy HBA 330, który jest tym samym chipsetem, ale z nieco czystszym firmware'em, bardziej przystosowanym do przesyłania dysków transparentnie. A jeśli wolimy klasycznego RAIDa, to do wyboru mamy, podobnie jak w innych serwerach 14 czy 15 generacji, H730 z GB pamięcią cache, H730P z 2 GB pamięci i topowe H740P z 8 GB cache i wszystkie z tych kontrolerów wspierają RAIDa od 0 przez 1, 5, 6, 10, 50 na 60 kończąc. Ale wspomnę raz jeszcze, kontrolery zarządzają dyskami SAS i SATA. NVMe zawsze będą przepuszczone transparentnie, na nich możemy robić tylko software RAID albo możemy postawić sobie ZFS-a. W R6515 wnętrze mamy mniej złożone niż w drugim modelu na prockach AMD tej generacji. Mamy 2 rodzaje wentylatorów i 2 radiatorów. Standardowe do większości konfiguracji i high performance przy mocniejszych procesorach czy przy wykorzystaniu dysków NVMe. Wentylatory są nadmiarowe, co oznacza, że jeśli jakiś by padł, to serwer nie stanie, a wymianę możemy zrobić bez wyłączania go. Jeśli chodzi o procesor, to mamy miejsce na jednego AMD EPICa drugiej lub trzeciej generacji w sokecie SP3. A w tym zakresie mamy procesory od 8 rdzeni i 16 wątków do 64 rdzeni i 128 wątków. Czyli możemy na tej platformie zrobić prosty magazyn danych na dyskach 3,5 cala z 8-rdzeniowym CPU, ale równie dobrze bardzo mocną maszynę z ZFS-em na NVMe pod wirtualizację.
Na płycie mamy 16 slotów na pamięci DDR4 i serwer obsługuje zarówno ECC RDIMM, jak i ECC LRDIMM, ale jak zwykle przypominamy, nie mieszajmy ich ze sobą, albo jedne, albo drugie. Sprzęt obsługuje większość kości pod kątem prędkości od 2133 do 3200 MHz, przy czym epiki dość wyraźnie lubią jak najszybsze kości. Na pewno mamy w planach zrobić jakieś grubsze porównanie wydajności między różnymi kośćmi, więc jeśli Cię to interesuje, to zachęcam do wbicia subskrypcji i zaglądania na kanał. Maksymalnie możemy zamontować aż 2 TB pamięci RAM w kościach po 128 GB. Serwer jest w stanie się uruchomić i działać z nawet tylko jedną kością, ale my uparcie zalecamy obsadzać go minimalnie 2, tak byśmy mogli czerpać korzyści z trybu Dual Channel. Na płycie mamy, podobnie jak w pozostałych dalach 15 generacji, miejsce na moduł TPM 1.2 lub 2.0, przy czym ten drugi będziemy chcieli posiadać, gdy będziemy instalować Windows Server 2022 czy 2025 i chcemy korzystać ze wszystkich funkcji. W R6515 rizery są prostym tematem. Maksymalnie możemy mieć 2 sloty na karty PCI, jeden slot PCI 4.0x16 i jeden PCI 3.0x16. Oba na niskim śledziu. Jeśli chodzi o wykorzystanie kart PCI, to choć miejsca nie ma dużo, to mamy dużo opcji. Od kart sieciowych, przez FC, dyski NVMe, po niewymagające dodatkowego zasilania akceleratory AI czy karty graficzne. Jedną z kart, które możemy też użyć, jest taka przewidziana do rozbudowy pojemności dyskowej w RAIDzie. Karta BOSS to dostępne rozszerzenie pamięci montowane w slocie PCI. Na tej karcie zmieścimy 2 dyski SSD M2 SATA i możemy na niej zrobić software'owy RAID 1. I jest to bardzo chętnie wykorzystywane rozwiązanie jako miejsce na wirtualizator czy system operacyjny, gdy nie chcemy tracić miejsca z przodu serwera. Poza portami PCI Riserów mamy jeszcze jeden warty uwagi slot na płycie głównej. OCP 2.0 to standard dla kart sieciowych. Port ten pozwala nam w tym ciasnym miejscu upchnąć pod riserem jeszcze jedno pełnoprawne rozszerzenie. Możemy tu wsadzić kartę sieciową od 2x1 gigabit na RJ45 po 2x10 gigabit SFP+, czy nawet 2x25 gigabit SFP28. Pełną listę kart znajdziecie w naszym konfiguratorze na stronie. Mamy tam zarówno modele oparte na chipsetach Intela, jak i Broadcom. Rzucając okiem na tył serwera, widzimy sloty na karty PCI, kartę OCP, w naszym przypadku właśnie 10 gigabit SFP+, 2 porty gigabitowe RJ45 ze zintegrowanej sieciówki, gigabitowy port osobny do iDRAC'a, 2 porty USB 3.0, jeden port serial i drugą VG do monitora. Widzimy również diodę pomagającą odnaleźć serwer w szafie. Możemy ją zdalnie włączyć, żeby pośród innych serwerów łatwiej wykryć ten, który nas interesuje. A dodatkowo ta mała dioda świeci się też, jeśli serwer wykryje jakieś błędy. Serwer ma 2 sloty na zasilacze, a te występują w 2 wariantach: 550 i 700 W. Oba wspierają hot swap, czyli w przypadku awarii jednego z nich maszyna będzie dalej pracować, a wymianę można przeprowadzić na gorąco bez wyłączania sprzętu. Serwer jest zdalnie zarządzany przez iDRAC'a 9. generacji. Jak w prawie każdym innym Dellu, dostępne są poziomy Basic, Express, Enterprise i Data Center. Nasze serwery jednak oferujemy przynajmniej z iDRAC'iem wersji Enterprise, tak by od razu był dostęp do danej konsoli. Szerzej o tym, co można w iDRAC'u ustawić, skonfigurować czy sprawdzić, będziemy opowiadać w innych naszych filmach, więc jeśli Cię ten temat interesuje, to zachęcam do zerknięcia na nasz kanał i do zostawienia subskrypcji. R6515 jest kompatybilny z przynajmniej 2 rodzajami szyn. Jedne tak zwane serwisowalne pozwalają na kompletne wyciągnięcie serwera z szafy rack, drugie zwane nieserwisowalnymi pozwalają na jedynie częściowe wysunięcie. Dzięki różnym wersjom dyskowym i dość dużemu przekrojowi dostępnych CPU jest to bardzo uniwersalny model, ale pozycjonowany jest jako średnio wyższa opcja w portfolio Della. Jeśli szukamy maszyny na jednym sokecie do wielu zadań, to nie ma lepszej odpowiedzi po stronie Intela. Najczęściej wybierany jest przez firmy małe i średnie z myślą o większej ilości usług w jednej maszynie. Bardzo chętnie wykorzystywany jest do wirtualizacji i do budowania klastrów HA. Serwer ten i wiele innych mamy na stanie w Poznaniu. Jeśli jesteś zainteresowany, zerknij na naszą stronę internetową. Link w opisie. Mamy na niej pełny konfigurator, który pozwoli Ci stworzyć idealny zestaw dla swoich potrzeb. Lub jeśli nie czujesz się pewnie z samodzielnym doborem części, odezwij się do nas mailowo lub telefonicznie, chętnie pomożemy. A jeśli masz jakieś pytania odnośnie tego serwera, to śmiało pisz w komentarzu, postaramy się odpowiedzieć. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.